Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Sezon dobiegł końca. A jak dobiegł końca, to co? Potrzebne jest jakieś podsumowanie. I ja sobie tak sobie pomyślałem, nie będę tutaj dublował, nie będę tutaj powielał innych kanałów, innych youtuberów, bo wiecie, no cały czas będzie to samo. Postaram się to zrobić w troszkę innej formie. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczę, ale będę się starał. Mówię tutaj na bieżąco, nie mam żadnego scenariusza. Używam tylko swojej kibicowskiej wiedzy i swojego kibicowskiego instynktu. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, sezon dobiegł końca. I tutaj należałoby pewnie sięgnąć do początku tego sezonu, do genezy tego sezonu. Natomiast ja sięgnę jeszcze wcześniej. Ja sięgnę do momentu, w którym podpisaliśmy Mateusza Cunhę, bo to jest dla mnie początek nowego sezonu. Pierwszy transfer to już jest początek, bo to już jest planowanie gry na następny sezon. Ja liczyłem, że naprawdę Ruben Amorim zrobi wiele przed nadchodzącym sezonem. Wiedziałem też, że do tego potrzebne są transfery. No i Mateusz Cunha to naprawdę był dobry transfer i dobry omen przed oknem transferowym. Liczyliśmy na więcej, chcieliśmy więcej. Ja liczyłem, że zanim polecimy na tournée po Stanach Zjednoczonych, skład będzie kompletny tak naprawdę. Natomiast tak się nie stało. Z różnych przyczyn. Negocjacje finansowe, wiecie, no wiadomo, każdy chce kupić jak najtaniej i to myślę, że był główny powód opóźnień, tak, ustalania kwot transferowych. No i cóż, tournée mijało, całkiem źle to nie wyglądało, nawet bym powiedział obiecująco, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne i tu trzeba oddać Amorimowi, że fizycznie drużynę do sezonu przygotował należycie. Natomiast mówię, niecierpliwość była duża, jeśli chodzi o transfery. W międzyczasie umówiłem się z Łukaszem z kanału Prosto z Manchesteru, że nagramy wspólnie materiał na mój kanał, właśnie jeśli chodzi o nasze oczekiwania, jeśli chodzi o właśnie dokonane transfery. I nie ukrywam, grill był przygotowany dość duży, żeby nie powiedzieć potężny. Mieliśmy się przejechać po zarządzie jak po łysej kobyle. Natomiast w dniu naszego spotkania, jakieś na 2 godziny przed, w mediach padło "Here we go", Bryan Mbeumo w Manchester United. I to troszkę złagodziło, troszkę bym ugasiło ten pożar, który miał wybuchnąć. Natomiast koniec końców i tak dość sporo Manchesterowi się w tym materiale oberwało. Kto nie widział, zapraszam na ubiegłoroczny materiał z sierpnia. Wciąż jeszcze można zobaczyć. Natomiast idziemy dalej. Jakoś kupię się tego Mbeumo. On bodajże, o ile pamiętam, dostał też szansę jeszcze chyba tam w ostatnim meczu czy coś takiego w tym tournée. Natomiast już zaraz na momencik jeszcze był towarzyski mecz z Fiorentiną na Old Trafford. I w tym dniu była prezentacja naszego napastnika Benjamina Šeško, po którym sobie również wiele obiecywaliśmy, ale też należało pamiętać, że to jest młody zawodnik i on też potrzebował może trochę czasu, żeby się wkomponować w tą drużynę, żeby się wkomponować w system, w jakim się gra w Premier League i w tą samą intensywność i fizyczność tej ligi. Natomiast wiele sobie po tym wszystkim obiecywaliśmy. I mówię, jeśli chodzi o fizyczność, wyglądaliśmy nieźle. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, o początek sezonu było średnio. Wyglądaliśmy czasem dobrze, natomiast meczów nie wygrywaliśmy. Wyglądaliśmy przeciętnie, udało się coś wygrać. I tak w kółko. I cały czas nie potrafiliśmy, wiecie, tak grać na 0 z tyłu. Cały czas bramki traciliśmy z tą trójką obrońców. Cały czas Ruben Amorim upierał się, że Kobbie Mainoo nie jest w formie i nie jest w dostatecznej dyspozycji, żeby grać w środku pola. Zaczęliśmy męczyć bułę z Bruno Fernandesem w środku pola. To nie wyglądało dobrze. Jakieś tam liczby do przodu były, za to dziury niemiłosierne w środku pola.
sam Casemiro nie był w stanie tego ogarnąć. Też prezentował się raz lepiej, raz gorzej w tym wszystkim, bo pamiętajmy, on odpalił dopiero później, tak na dobre. Na początku wyglądało to średnio. Oczywiście wielu się zachwycało tym, że wygląda dobrze fizycznie Casemiro. Natomiast, no wiecie, pewnych spraw się też już nie oszuka i żeby móc Casemiro grać w środku pola, trzeba mieć drugiego wybieganego chłopa koło niego, który będzie łatał te braki, łatał te dziury, które powstawały. Natomiast tak się nie stawało. Upór był Amorima niesamowity. Były mecze, które nas wkurzały, były mecze, które nas radowały, tak jak wygrana na wyjeździe na Anfield z Liverpoolem. Natomiast takie mecze jak na przykład Everton u siebie, gdzie gramy z przewagą innego zawodnika w dłuższą część meczu, a mimo to przegrywamy, w katastrofalnym stylu przegrywamy, trzeba dodać, no to takie mecze powodowały, że otwiera się, wiecie, no otwiera się, nie sobie coś otwiera już tak naprawdę, ale no gdzieś, wiecie, ta złość zaczyna sięgać zenitu tak naprawdę i to już gdzieś w tym momencie gdzieś już tak zaczynały pojawiać się myśli, czy to ma w ogóle sens. Czy dalsza współpraca z Rubenem Amorimem ma sens? Bo o ile mówię, fizycznie to nie wyglądało jakoś najgorzej, o tyle taktycznie to leżało. To po prostu leżało. Walenie głową w mur. Jak przychodziła panika, to paniczne wrzucanie piłek w pole karne, nieważne gdzie, ważne, żeby wrzucić. Nieważne kto tam był w to polu karne, ważne, żeby tylko wrzucić tą piłkę. A już coś wpadnie. No, to nie wyglądało jak normalna, profesjonalna drużyna, która wie, co chce osiągnąć na boisku, co chce zrobić na boisku. Mówię, do momentu, jak nie traciliśmy bramki, wyglądało to w miarę, ale w momencie utraty bramki wyglądało to tragicznie. Ja myślę, że tak naprawdę to już momentem, w którym jeszcze większość pomyślała, że no to chyba nie ma sensu, to był moment meczu pucharowego, tak? W meczu Carabao Cup z Grimsby. No, 4. poziom rozgrywek i pojechali z nami tak naprawdę. No tutaj wiadomo, tam nie trzeba było grać wielkiej filozofii w tym meczu, no bo to 4. poziom rozgrywek, tak? Z takimi zawodnikami jak my mamy, powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Nawet, wiecie, no, nawet bez jakichkolwiek tam rozrysowań właśnie taktycznych, tak? Natomiast nie daliśmy rady, przegraliśmy w karnych i jeszcze nas w końcówce troszkę właśnie uratował Harry Maguire, tak? Zdobywając bramkę wyrównawczą, natomiast my nie podołaliśmy w karnych. Absolutnie nie podołaliśmy w karnych. Zawiedli najważniejsi zawodnicy, tacy jak wtedy Kunia, który nie strzelił karnego, który mógł się bardziej do karnego przyłożyć, podszedł zbyt nonszalancko, zbyt wyluzowany i tego karnego nie strzelił. I to moim zdaniem zaważyło tak naprawdę. Natomiast tam większość zawodników się nie prezentowała. Większość. Już w szczególności wiecie kto. Ja już nie chciałem tego w ogóle tutaj wspominać nazwiska. Myślałem, że go nie będę wspominał, ale muszę, bo jest podsumowanie. Nasz Andrzejek Onana w bramce. To, co tam wtedy wyprawiał w tym meczu z Grimsby. Boże, przecież to, no ludzie złoci, no tego się nie da opisać. Jak on tam robił w ogóle komedię, jak co on tam odwalał, że tak powiem. Jakie on proste błędy popełniał. I całe szczęście, że po tym wszystkim, całe szczęście, że jednak pojawił się bramkarz, pojawił się zbawiciel tej drużyny, Senne Lammens, chłopak z Belgii, młody, ale jakże doświadczony już, jakże poważnie wyglądający, to jest 23-latek bodajże, który wygląda na 30-latka, który zachowuje się jak dojrzała osoba, dojrzały 30-latek, gościu, który gdzieś emanuje spokojem. Gdzieś jak zaczął grać, ta drużyna zaczęła trochę spokojniej gdzieś grać, spokojnie poruszać się w tej obronie. I no to był punkt zwrotny tak naprawdę, jeśli chodzi o tą drużynę. Natomiast hamulcowym tej drużyny, no niestety był Ruben Amorim i te jego upory i
ten jego brak stawiania chociażby na Kobiego Majnu, no, szło to naprawdę opornie. Oczywiście miejsca w tabeli nie było najgorsze, bo tak w granicach top 8 tam się wachlowaliśmy, gdzieś tam przemieszczaliśmy się, to jedno miejsce wyżej, to jedno niżej, ale gdzieś tak te top 8 się zachowywało. I wiecie, to gdzieś cały czas było, w naszym zasięgu były jakieś puchary. Natomiast koniec końców Ruben Amorim odszedł. Odszedł, jak wiemy, nie tylko za wyniki, tak? No, oczywiście odszedł po meczu z Leeds zremisowanym. Natomiast z tego, co i tak się dowiedzieliśmy później, ta decyzja była już w sumie podjęta przez zarząd przed tym meczem. Tam było dużo nieporozumień, jeśli chodzi o zarządzanie, jeśli chodzi o decyzyjność, jeśli chodzi o władzę w tym klubie, o to, kto ile ma władzy, kto jak może decydować. Także no, gdzieś to było głównym punktem, a nie same wyniki. Natomiast no, wyniki też jakąś tam procentową część miały w tym, że no, pożegnaliśmy naszego Portugalczyka Rubena Amorima, naszego no, bardzo upartego, bym powiedział, trenera, który no, za cholerę nie chciał zmienić taktyki, nie chciał postawić na innych zawodników, który uparcie stawiał, mówię, na zupełnie inny środek, czyli Bruno Casemiro, który uparcie nam wmawiał, że Dorgu jest obrońcą bądź wahadłowym. Natomiast nic go nie przekonało. Nawet pamiętam, to był mecz wtedy chyba tak z Newcastle, gdzie Dorgu wyszedł na skrzydle i prezentował się naprawdę bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć nawet fantastycznie. I w drugiej połowie zmiana taktyki, Dorgu idzie na wahadło i znowu graliśmy, no mizerotę, przeciętność, paździerz wtedy. Ale dobra, zakończmy już historię Amorima. Mamy trenera takiego chwilowego, na chwileczkę. Fletcher obejmuje drużynę na 2 mecze, no bo tam jeszcze dopinane są szczegóły, jeszcze nie wiadomo, czy zostanie Ole Gunnar Solskjaer, czy zostanie Michael Carrick. Tak naprawdę gdzieś to się rozgrywało pomiędzy nimi dwoma. Oczywiście Fletcher furory tam nie zrobił, no, zremisował mecz z Burnley, zremisował i przegrał mecz FA Cup z Brighton. Niestety to jest najgorsze, bo to, że zremisował z Burnley, to tam, wiecie, pal licho, najgorsze, że odpadliśmy, od razu odpadliśmy, wiecie, z FA Cupu, od razu w pierwszym meczu, jaki rozgrywaliśmy. To jest najgorsze. Natomiast to jest też, wiecie, no, to jest wina zawodników, tak? No, on tylko przyszedł trochę zastąpić, no, co on mógł, tak? On trenował młodziaków, tak? A nie pierwszą drużynę, tak? Że wszedł z buta, no, musiał coś tam ogarnąć, no ale no wiecie, o ile ten mecz z Burnley, no to tam troszkę sędzia też pokrzywdził naszą drużynę i gdzieś tam odgwizdał faul Martineza, którego nie było moim zdaniem w polu karnym. No i przez to unieważnił bramkę, którą właśnie tenże Martinez strzelił bodajże. No i zremisowaliśmy wtedy w tym meczu, bo o ile pamiętam, tak? 2-2 chyba. Natomiast no te FA Cup, no to zawodnicy, tak? Zawodnicy, bo kto ten mecz pamięta, oglądał, to widział, z jakim podejściem my wyszliśmy, gdzie Brighton nie było najsilniejszym składem, nie wyszło najsilniejszym składem, natomiast mimo wszystko spokojnie sobie z nami dali radę. Także tutaj zawalili przede wszystkim ci doświadczeni zawodnicy, którzy nie pociągli tej drużyny. No i cóż, nadchodzi era Carricka. Mamy powiedziane, trener do końca sezonu, trener tymczasowy. Natomiast my, kibice, gdzieś głęboko wierzyliśmy, że to może być trener na dłużej, że to może być historia Ole Gunnara Solskjaera. Oczywiście to nie, wiecie, słyszeliśmy różne tam porównania, że no Solskjaer zaczął dobrze, później jak skończył, później coś tam. Natomiast to są dwaj różni zawodnicy byli na boisku i są to dwaj różni trenerzy. I nie można na to tak patrzeć, wiecie, że jak było ze Solskjaerem, tak z Carrickiem. A były takie głosy. To nie można, no bo Solskjaer był w innej sytuacji i to jak on skończył, to już kiedyś mówiłem, moim zdaniem to nie była wina do końca Solskjaera, że to się wszystko skończyło tak jak się skończyło, tam były inne rzeczy jeszcze. Natomiast
Wchodzi Karik. No i wiecie, no cholernie, piekielnie trudne zadanie. Mecz u siebie derbowy z City. No to wiecie, no to prestiż, tak? To jest przede wszystkim prestiż. I jak tu wypaść? Tak, jak wypadniesz, to tak się w pierwszym meczu tak może zostać zapamiętany, tak? No i cóż, no to było wejście z drzwiami. To było wejście z drzwiami i bym powiedział nawet z futryną. Pamiętamy, wygraliśmy ten mecz 2-0, natomiast tam były jeszcze 3 bramki bodajże nieuznane, gdzieś tam spalone, jakieś dopatrzone, gdzie były naprawdę bardzo fajne akcje, plus do tego jeszcze w końcówce meczu słupek Amada, o ile się nie mylę. Także no tam było sytuacji mnóstwo i my naprawdę, nie bójmy się użyć tego słowa, w tamtym momencie, jak wyglądało City, my te City zmiażdżyliśmy u siebie. Oni nie wiedzieli, o co chodzi tak naprawdę. Zmiażdżyliśmy ich wtedy no i tu byliśmy pełni zachwytu, ale z takim jednym ale. No pierwszy mecz ale następny mamy z Arsenalem na wyjeździe. No i wiecie, no tutaj może być różnie. Natomiast mecz z Arsenalem pokazał to, z czego znany jest Carrick, mianowicie ten spokój w grze przede wszystkim, bo tam w tym meczu był potrzebny spokój. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę, jaki to miało obrót. Straciliśmy bramkę na 1-0. Stracimy bramkę na 1-0, ale to nic. Gramy swoje, nie robimy nerwowych ruchów, gramy po prostu swoje, spokój. Coś w końcu wyjdzie, coś w końcu będzie okazja, którą trzeba będzie wykorzystać. I pod naporem, pod naciskiem, pod pressingiem Arsenal popełnia błąd, przechwytują piłkę, Mbumo strzela 1-1. Jest świetnie, jest fantastycznie. Jest druga połowa, mamy akcję, fantastyczną akcję, fantastyczną bramkę Dorgu, tak? Tam była wymiana piłek między Dorgu a naszym fantastycznym pomocnikiem Bruno Fernandeszem, który w końcu został przesunięty o piętro wyżej na pozycję numer 10. Fantastyczna akcja, fantastyczna bramka, 2-1. No i wiecie, 2-1, fajnie, pięknie, dobrze nam idzie. Mecz niby kontrolujemy. Natomiast końcówka tam 80, któraś tam chyba była minuta, trzecia czy coś, czy czwarta. Tracimy bramkę, taką kolejną bramkę, że tak powiem, z dupy tracimy. I kurczę, no 2-2. No i tutaj, no, wiecie, nie jedna drużyna, nie jeden trener by pomyśleli, no zaczyna coś się dziać niedobrego. Trzeba ten wynik utrzymać. Przede wszystkim nie przegrać tego spotkania. Natomiast nasza drużyna wtedy zagrała dalej swoje, dalej na spokoju swoje. Fajna, zaraz za chwilę poszła fajna akcja. Podanie do Kuni. Kunia tam pięknie pobiegł z tą piłką. Najpierw na skrzydle, później ściął do środka. Fantastycznie, z wyczuciem, technicznie uderza przy słupku. Bramkarz nie ma szans. 3-2. Wielka radość, szał kibiców tych przyjezdnych, szał ludzi przed telewizorami. Fantastyczny wynik. To było wejście, wiecie, to takie 2 mecze ciężkie. Wygrać, wywieźć z nich 6 punktów. To jest wejście z drzwiami, z futryną i jeszcze, wiecie, nie wiem, z tą farbą ze ściany, która tam okala to pomieszczenie. Z tym wszystkim, bo wejście w sezon naprawdę, jakiego chyba, nie wiem, dawno nie widziałem u jakiegoś trenera, już w szczególności w naszej drużynie, no. W szczególności w Manchesterze United. To było fantastyczne wejście. Później oczywiście zaczęliśmy zauważać, że no troszkę tych bramek tracimy. Natomiast przypomnijmy, gramy cały czas systemem już innym, tak? 4-2-3-1. I ten system gdzieś tam funkcjonuje. Na bazie tego systemu no, jesteśmy w stanie sobie stwarzać sytuacje. Jesteśmy sobie w stanie wykorzystywać te sytuacje. Gramy Kobe Mainu. Od samego początku Michael Carrick stawia na Kobiego Mainu. On nie gada, nie pieprzy, że tak powiem, za przeproszeniem, farmazonów, że on się nie nadaje, że coś tam. On cały czas gra. Daje mu szansę, bez względu na to, czy zagrał dobry mecz, czy zagrał średni mecz. Cały czas jest ta wiara w Kobiego Mainu. Michael Carrick dobrze wie, jak zarządzać drużyną, dobrze wie, jak podchodzić psychologicznie do zawodników.
I on wiedział, czego potrzebuje Kobe Mainu. Kobe Mainu potrzebował po prostu zaufania. Jaki mamy tego efekt? Dobra gra Kobe'ego Mainu zaprocentowała tym, że jedzie na Mistrzostwa Świata. To zaprocentowało właśnie. Natomiast to, co trzeba jeszcze podkreślić, no te bramki Casemiro, tak? Ja wiem, że on wcześniej trochę strzał za Amorima, ale no naprawdę tyle, co strzelił za Carricka, Casemiro, no fajnie, fajnie. Natomiast też było kilka ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, w szczególności o rzuty rożne. Było coś, czego wcześniej nie widywaliśmy za czasów Rubena Amorima. I tutaj naprawdę, nawet o ile pamiętam, sam Carrick przyznał, że ta jedna z bramek, która była, to był pomysł Johnnego Evansa. To był pomysł Johnnego Evansa, jego asystenta, tak, jak wiemy. To był jego pomysł na rozegranie z tego fragmentu, tak, rozegranie rzutu rożnego. I to zaprocentowało i później jeszcze w czasie sezonu, w czasie meczów widzieliśmy kilka takich różnych pomysłów. Może nie każdy wychodził, wiadomo, bo to nie wychodzi w 100%, ale byliśmy w stanie zaskoczyć rywali różnymi ciekawymi zagraniami. Natomiast to, co zaczęło nas martwić, to gdzieś ta fizyczność i gdzieś z każdym meczem w sezonie troszkę ta fizyczność zaczęła opadać, zaczęły pojawiać się remisy niespodziewane, tak jak na przykład remis z West Hamem. Przytrafiała się porażka z Leeds, która nie powinna się przytrafić. Natomiast to, co wszyscy zawsze podkreślali zawodnicy, no mimo wszystko Michael Carrick ma dobre podejście, ma DNA tego klubu, wie, czego potrzeba tej drużynie. Myślę, że jeśli chodzi o jego warsztat, na to przyjdzie czas. Jeśli minie kolejny sezon, będzie można sobie o tym jego warsztacie, że tak powiem, porozmawiać w szerszej skali. Natomiast każdy podkreśla jego wielki profesjonalizm, jego wielką wiedzę. I także no, zawodnicy są z niego zadowoleni, tak? I tutaj jeśli zarząd by z nim kontraktu nie przedłużył, to by sobie strzelił w kolano, w stopę i w ogóle gdziekolwiek jeszcze można. Oni musieli to zrobić, musieli z nim kontrakt przedłużyć, bo dlaczego? Dlatego, że osiągnął zakładany cel, czyli Ligę Mistrzów. Co jeszcze zrobił? No zajął trzecie miejsce, jak już mówiłem w poprzednim filmie, zajął trzecie miejsce. Miejsce na pudle, brązowy medal. Tego nikt się z nas nie spodziewał. Ja przypomnę ten film z sierpnia, o którym mówiłem na początku filmu. Tam mieliśmy takie sobie założenia z Łukaszem i no ja zakładałem, że będę zadowolony, jak będzie top 8. Takie top 8 będę zadowolony. Łukasz ostatecznie ocenił, że jego zadowoli top 10. I widzicie, ale wtedy nikt nie mógł zakładać, jak potoczą się sprawy, że nagle wyleci z hukiem Ruben Amorim i wiecie. I będziemy tutaj zupełnie kończyli sezon z innym trenerem, tak? Natomiast mówię, no to trzecie miejsce to jest... Ja nie wiem, ilu kibiców się na początku spodziewało, może nie na początku, w trakcie sezonu za Rubena Amorima spodziewało się takiego wyniku, bo powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś z nas myśli, że za Rubena Amorima skończylibyśmy w top 3? Patrząc na to, jakie mieliśmy sinusoidy, jeśli chodzi o naszą grę, no myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Raczej mówię, te top 8 to byłoby takie optimum, czyli jakieś tam może 8, 7, 6 miejsce, może 5. Natomiast top 3, nie wiem, a my tutaj dość spokojnie te trzecie miejsce zajęliśmy. Oczywiście też no, trzeba być sprawiedliwym i powiedzieć, że inne drużyny też jakoś tam szału nie robiły, te topowe i gdzieś też to nam ułatwiło zajęcie tego trzeciego miejsca, ale wiecie, no trzeba też taką sytuację umieć wykorzystać, a właśnie za Rubena Amorima nie bardzo tych sytuacji umieliśmy wykorzystać, że jak ktoś przegrywa, że mieliśmy szansę, żeby wskoczyć wyżej, to my wtedy na przykład remisowaliśmy. I gdzieś tutaj no, liczby przemawiają za Carrickiem, tak? Liczba wygranych meczów, liczba zdobytych bramek. No, gdzieś to przemawiało za nim i tutaj, no, jak już powiedziałem, to była jedyna możliwa decyzja do podjęcia, czyli zostawienie Michaela Carricka na stanowisku.
Także no ten sezon był, mówię, no różny. Zaczynaliśmy z innym trenerem. W międzyczasie przyszedł jeszcze inny na 2 mecze, a kończyliśmy z innym. Kończyliśmy z tymczasowym, a zakończyliśmy sezon już z trenerem stałym, bo to było, o ile się nie mylę, tak? Przed meczem z Brighton było już tak oficjalnie, że zostaje z nami Michael Carrick na dłużej. Także no, chociaż wszyscy już o tym wiedzieli jeszcze wcześniej. No tutaj, no, co tu jeszcze można więcej o tym sezonie powiedzieć? No to na pewno cieszą liczby osiągnięte przez nasze transfery. Wiecie, troszkę bramek strzelił Kuna, Bumo też, Seszko też się obudził. On, no nie ukrywajmy, w innym systemie z Bruno na dziesiątką zaczął dużo lepiej wyglądać, zaczął lepiej strzelać, zaczął czuć się o wiele pewniej. Bumo, Amad i Mazraoui zaczęli tracić formę po przyjeździe z Pucharu Narodów Afryki. Gdzieś to ich wybiło z rytmu, bo do tego momentu jakoś tam jeszcze wyglądali, przynajmniej Bumo i Mazraoui. Natomiast Amad Diallo ten sezon miał, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo przeciętny. Nie tego się spodziewaliśmy po naszym małym rycerzu, po naszym małym motorku. Gdzieś stracił, gdzieś zagubił, gdzieś nie potrafił utrzymać tej takiej formy jeszcze z poprzedniego sezonu, gdzie tych liczb trochę nałapał, a w tym sezonie właśnie tych liczb mu brakło. Gdzieś tych wygranych pojedynków, gdzieś tych odbiorów piłki, gdzie w poprzednim sezonie potrafił piłkę odebrać i wpaść w pole karne i albo strzelić bramkę, albo zrobić asystę. Natomiast gdzieś tego brakowało i nie wiem, teraz to jest duże zadanie przed sztabem Michaela Carricka, żeby ci zawodnicy wrócili do formy. Jeśli, wiecie, jeśli na przykład tylko Mazraouiego nie sprzedamy, tylko zostanie z nami na dłużej, no to trzeba go doprowadzić do lepszej formy. Bumo też musi wrócić, no troszkę bramek strzelił, ale pewnie gdyby miał lepszą formę, miałby tych bramek, nie wiem, ze 4-5 więcej. Natomiast no, ta forma taka była różna, mówię, raczej ona nie szła po tym Pucharze Narodów Afryki cały czas w dół, ale właśnie była taka w jednej linii, a gdzieś do końca sezonu nie poszła w górę. Tak, wiecie, chociaż trochę tak, żeby w górę pójść, no nie poszła. No i cóż, ja myślę, że ja się zgodzę tutaj z innymi, że naszym najcenniejszym transferem to był transfer naszego bramkarza, tak? Który nas w wielu sytuacjach ratował i który pokazał no, pewność siebie, pewny chwyt piłki i gdzieś ogólnie tą całą dojrzałość jak na swój wiek. No nie, dla mnie to jest naprawdę, nawet ja już tam nie będę wspominał głupiego błędu z Liverpoolem, tak? U nas na Old Trafford, gdzie tam piłkę podał. Natomiast ogólnie no, naprawdę bardzo, bardzo dobry bramkarz, a może być jeszcze lepszym. To był jego pierwszy sezon w Premier League. W następnych kolejnych może być jeszcze lepszy. Bo ja pamiętam, jak David De Gea przychodził i ten jego pierwszy sezon był ok, ale nie był jakiś fantastyczny, nie był bardzo dobry, był ok. Natomiast kolejne sezony pokazały, jaki to był fantastyczny wybór, jeśli chodzi o bramkarza, jak fantastycznie bronił. I tego też życzę Lamensowi. Przede wszystkim życzę mu, żeby wygrał złotą rękawicę. Bo to będzie oznaczało, że no, i on gra dobrze w bramce, i nasza drużyna cała gra dobrze, bo nie dopuszcza przeciwników do straty bramek. Także no sezon, wiecie, no różnie to wyglądało. Nie kupiliśmy nikogo zimą, natomiast zarząd postanowił, że złagodzi sytuację właśnie chyba z prowadzeniem właśnie Carricka, tak? I zrobił to, czego tak naprawdę wielu kibiców tak naprawdę w głębi duszy chciało, nie? I wiedzieli dobrze, że no, były zawodnik, tak? To zawsze jest, wiecie, ta miłość kibiców z trybun płynie. To jest co innego. Ten Hag Chamorim to jest co innego, inna bajka, a taki Solskjaer czy właśnie Carrick to jest zupełnie co innego. No zważywszy, że no, to jest były zawodnik, tak? Kupę lat tutaj spędził, zdobył kupę trofeów. On wie co i jak. I mówię, ma to DNA klubu. Gdzieś, no tutaj kibice się z nim utożsamiają, tak? Kibice się z nim po prostu utożsamiają i tutaj to była bardzo, bardzo bezpieczna decyzja, jeśli chodzi o nasz zarząd. I gdzieś tutaj
Złagodzili nastroje, jeśli chodzi o brak transferu zimowego, a wszyscy oczekiwaliśmy jakiegoś dodatkowego pomocnika. Złagodzili to zatrudnieniem trenera takiego, no właśnie, który wzbudzi pozytywne emocje na trybunach. Także no, sezon był ciekawy, sezon, którego był taki, mówię, nieoczekiwany, mówię. Gdzieś zaczęliśmy średnio, bo mówię, fizycznie dobrze, natomiast wyniki były jakie były różne, natomiast później pojawiły się perturbacje, pojawiły się różne zaskoczenia. Wpadki takie jak Grimsby czy Everton u siebie. Później nagle, wiecie, no, jakaś burza wybuchła nad głową Rubena Amorima. Został zwolniony, jak już mówiłem. No i koniec końców zaczęliśmy styczeń. Zaczęliśmy styczeń w sumie z Fletcherem, ale tak już ten styczeń kontynuowaliśmy później z niby tymczasowym Carrickiem, ale tak gdzieś w głębi nas, tak, w głębi duszy, każdy po tych paru meczach, po tych wynikach pod wodzą Michaela Carricka gdzieś przeczuwał, że to może być trener na stałe. Mimo tego, że tam, wiecie, no, Michael Carrick się powiadał, że on o tym nie myśli, że on chce zagrać jak najlepszy sezon do końca i skończyć, bo ma kontrakt do końca obecnego sezonu, tak wtedy jeszcze się mówiło, tak. Natomiast my gdzieś w głębi duszy przeczuwaliśmy gdzieś, że on zostanie na stałe, że on będzie trenerem na stałe. Także no, teraz jest naprawdę, tak podsumowując na koniec, trudne zadanie i przed Michaelem Carrickiem, i przed zarządem, i sztabem szkoleniowym. Po pierwsze, trzeba dokonać odpowiednich transferów. Odpowiednich transferów, które będą wzmocnieniem przede wszystkim, które pozwolą nam powalczyć na kilku frontach, czyli Liga Mistrzów, FA Cup, Carabao Cup. Mamy 4 fronty i my musimy mieć kadrę, żebyśmy mogli powalczyć na 4 frontach. To po pierwsze. Po drugie, no tu poprzeczka została zawieszona wysoko. Te wygrane mecze, ilość wygranych meczów pod wodzą Michaela Carricka. Zajęte 3. miejsce. I wiecie, no to jest dość wysoko postawiona poprzeczka. I teraz trzeba tak wejść w ten sezon, żeby tej poprzeczki nie strącić. Żeby przede wszystkim, tak jak tyczkarze czy skoczkowie zwierz, tą poprzeczkę przeskoczyć, nie naruszając jej. Przeskoczyć i może powalczyć o coś więcej niż tylko top 4, niż tylko Liga Mistrzów, o coś więcej. Czy tak będzie? Okaże się. Odszedł Pep Guardiola, przyjdzie nowy trener. Arsenal też będzie pod presją, bo będzie mistrzem i będzie musiał teraz z tego tronu nie spaść. Wiecie, nie jest tak trudno wejść, trudno jest się tam utrzymać, tak? I mam nadzieję, że my jako klub Manchester United będziemy tak potrząsać tym tronem, że ten Arsenal z tego tronu strącimy. Ja wiem, że teraz tu można mówić, że ja mówię to jakieś może, nie wiem, herezje czy coś. No ale po to się gra w Premier League, tak? Po to gramy, żeby zdobyć mistrzostwo, tak? Przed każdym sezonem mówisz co, no? Gramy o mistrza. Tak jak drużyny jadą na mistrzostwa świata, no kto ci powie, że jadę tylko po to, żeby zaliczyć? Każdy mówi, no jadę po mistrzostwo, tak? Bez względu na to, jaka to jest drużyna, każda mówi, że jedzie po mistrzostwo. Tutaj każdy gra na początku sezonu o mistrzostwo. Każdy ma szansę. Tylko mówię, no musimy tym tronem tego mistrza potrząsać. Tak mocno potrząsać, tak? I gdzieś to musi być tak, że taki Arsenal czy City muszą się za siebie oglądać, czy Liverpool, czy Chelsea muszą się cały czas za siebie oglądać. Bo my ich drzepniemy po piętach, a może nawet jesteśmy przed nimi i oni muszą nas gonić. Nie wiem, troszkę się tu widzę, już rozkręciłem poza temat o jakichś naszych przyszłościowych oczekiwaniach i tak dalej, a to dopiero ma nastąpić później, taki film. Natomiast, no mówię, no jeszcze raz powiem, Michael Carrick zawiesił dość wysoko poprzeczkę i sobie, i drużynie, i zarządowi, i sztabowi szkoleniowemu. I teraz trzeba temu sprostać i jeszcze raz powiem, tak sprostać, żeby tej poprzeczki nie strącić. I cóż, no, ja chyba to podsumowałem, ten sezon tak ogólnie chyba w pigułce, tak, nie w wielkim skrócie, to raczej
był skrót, a nie cała lektura, wiecie, tak jak bywało w szkołach, że zamiast czytać lekturę, czasem czytało się skrót, tak? I tutaj to był też taki skrót tego sezonu. Mówię, nie chciałem przynudzać, jeśli chodzi o całe to podsumowanie takie szczegółowe i też omawianie, mówię, no bo już mówię, wy to wszystko już słyszeliście wcześniej na innych kanałach i u innych youtuberów i po prostu powtarzać cały czas to samo, no nie, skoro już raz słyszeliście, drugi raz słyszeliście, to postanowiłem, że no troszkę to inaczej zrobię. Czy mi się udało? Nie wiem, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że jesteście z takiego filmu zadowoleni, a jeśli jesteście zadowoleni, dajcie lajka, polajkujcie, a subskrybujcie, jeśli to nie robicie, a podoba wam się to, co robię. Nowy sezon nadchodzi, będą nowe filmy, nowe wyzwania, nowe grille, bądź nowe pochwały. Piszcie w komentarzach, jak wy to wszystko odbieracie. I cóż, no, dziękuję wam za ten sezon miniony, dziękuję wam za oglądanie moich filmów w poprzednim sezonie, za wasze wsparcie, za wasze lajki, za wasze komentarze. Mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie równie dobrze, albo i jeszcze lepiej, że jeszcze bardziej się z tym wszystkim rozkręcimy, jeszcze będziemy brać udział w jeszcze większej części rozmów, nie tylko może o samych meczach, ale również o innych tematach związanych z Manchesterem United. Także jeszcze raz, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie, hej!